Błąd numer 8, czyli nadmierna ciekawość. Czy pracodawca może zawsze czytać korespondencję służbową pracowników? Nasz dzisiejszy temat nie jest związany wyłącznie z RODO, ale pozostaje na styku kilku aktów prawnych, w tym Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego. Jednak wszystkie te przepisy są skorelowane z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w RODO. W większości firm udostępniany zatrudnionym pracownikom sprzęt, oprogramowanie, dostęp do sieci internetowej i spersonalizowane służbowe konta e-mailowe stanowią własność pracodawcy. Taki stan rzeczy rodzi w głowach pracodawców założenie, że mają nieograniczone i bezwarunkowe prawo wglądu do korespondencji służbowej pracowników, a to duży błąd. Pracodawca rzeczywiście może sprawdzać służbową pocztę pracownika, ale tylko wtedy, gdy jest to konieczne, żeby lepiej zorganizować pracę, upewnić się, że czas pracy jest dobrze wykorzystywany i że narzędzia służbowe są używane zgodnie z przeznaczeniem. Kodeks pracy określa takie działanie mianem monitoringu poczty elektronicznej. Aby wprowadzić w firmie ten mechanizm, należy spełnić szereg warunków. Konieczne jest uprzednie poinformowanie pracownika o stosowaniu monitoringu oraz odpowiednie uregulowanie zasad jego stosowania w dokumentach wewnątrzzakładowych, np. w regulaminie. Informacja o zamiarze stosowania monitoringu poczty elektronicznej może mieć formę pisma skierowanego do każdego pracownika, obwieszczenia na tablicy ogłoszeń, komunikatu mailowego skierowanego do załogi czy informacji przekazanej za pośrednictwem zakładowego intranetu. Taka informacja musi zostać przekazana pracownikowi najpóźniej na 2 tygodnie przed uruchomieniem monitoringu. Zasady jego stosowania powinny zawierać odpowiedzi na pytania m.in. w jakich celach wdrażana jest ta procedura, jaki zakres ma obejmować i w jaki sposób zostanie zastosowana. Tak samo należy postąpić w razie potrzeby wprowadzenia kontroli również innych kanałów komunikacji pracownika, np. wiadomości wymienianych za pośrednictwem komunikatora Teams. Kodeks pracy wprost wymienia tylko 2 formy monitoringu. Wizyjny, czyli kamery rejestrujące obraz w czasie rzeczywistym, oraz monitoring poczty elektronicznej. Pozwala jednak na wprowadzenie innych, niewymienionych w ustawie form monitoringu. I taką formą może być wspomniana kontrola innych kanałów komunikacji. Pamiętajcie, że zarówno forma monitoringu poczty elektronicznej, jak i inne formy monitoringu nie mogą w żadnym razie naruszać tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr osobistych pracownika. Jednak często trudno jest uchwycić wyraźną różnicę pomiędzy prywatnym a służbowym charakterem wiadomości. Problem może pojawić się przede wszystkim wtedy, gdy pracownik korzysta w celach służbowych ze swojego prywatnego adresu mailowego. Wówczas, gdyby pracodawca czytał prywatne wiadomości pracownika bez jego zgody, mogłoby dojść do naruszenia korespondencji, prawa do prywatności, a w niektórych okolicznościach nawet do naruszenia ochrony danych osobowych pracownika. Dlatego najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest brak zezwolenia na korzystanie z narzędzi pracy do użytku prywatnego. Wówczas można skorzystać z domniemania służbowego charakteru wiadomości wysyłanych z poczty pracownika, chyba że pracownik wyraźnie zastrzeże prywatny charakter korespondencji. Mimo że dojdzie wówczas do korzystania ze służbowego sprzętu w sposób niezgodny z przeznaczeniem, to pracodawca nie powinien kontrolować tak oznaczonej korespondencji. Uchybienie zasadom stosowania monitoringu naraża pracodawcę na odpowiedzialność z tytułu naruszenia dóbr osobistych pracownika oraz zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych uregulowanych w RODO. W obu przypadkach pracownikowi może przysługiwać odszkodowanie, a w odniesieniu do ochrony danych osobowych pracodawca jest dodatkowo narażony na karę finansową nałożoną przez prezesa UODO. Dziękujemy za dziś. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, pamiętaj, aby zostawić lajka i włączyć dzwoneczek, by być na bieżąco z naszymi treściami. A jeśli chcesz wesprzeć rozwój kanału Studio Gesell, udostępnij ten film znajomym. Do zobaczenia!